Cześć! Tutaj Jagoda z kanału Jagoda w podróży. Dzisiaj porozmawiamy o finansach. Przedstawię Ci konkretny kosztorys mojego życia na wyspie Koh Samui. Do powstania tego odcinka zainspirował mnie fakt, że dzisiaj minął równo miesiąc, od kiedy jestem sama na wyspie. Rafał niestety musiał wyjechać do Europy, no i tak się złożyło, że został tam dłużej. Dzięki czemu mam 100% wgląd do tego, ile pieniędzy wydaję. Okej, zaczynamy. Na wstępie będzie taki mały spoiler, bo zdradzę Wam, że myślałam, że koszty życia na Koh Samui są dużo niższe, a tymczasem okazało się, że wcale nie jest aż tak tanio. Ja jestem osobą, która lubi zjeść lokalne jedzenie. Raczej nie tak często chodzę do takich zagranicznych knajpek czy beach barów. Oczywiście robię też sama zakupy, sama gotuję. Natomiast po pewnym czasie stwierdziłam, że to się po prostu nie opłaca i zaczęłam jeść w lokalnych restauracjach. Jeżeli jeszcze nie widziałeś mojego poprzedniego odcinka, no to zapraszam Cię do zapoznania się z tematem, ile kosztują ceny produktów spożywczych w tajskich supermarketach. W Tajlandii używam 3 moich głównych kart i to właśnie nimi płacę w zależności od miejsca, w którym jestem. Już w poprzednim filmiku mówiłam, że wypłata każdorazowa z bankomatu pobiera opłatę w wysokości 220 batów za każdorazową wypłatę gotówki z bankomatu. Natomiast znalazłam obejście i wystarczy pójść do banku razem ze swoim paszportem, dzięki czemu można wypłacić gotówkę nie ponosząc dodatkowych kosztów. Z góry chciałabym podziękować za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje, ponieważ bardzo pomaga mi to w rozwoju mojego profilu. Głównym kosztem oczywiście pobytu gdziekolwiek jest wynajęcie mieszkania bądź willi. My zdecydowaliśmy się na wynajem mieszkania, ponieważ znaleźliśmy je w fantastycznej lokalizacji w mieście Ma Enam, oczywiście na Koh Samui. Mieszkamy na 3. piętrze, mamy swoją prywatną plażę, no i oczywiście ogromnym plusem jest to, że mamy widok na przepiękne morze. Koszt wynajmu naszego mieszkania wynosi 16 000 batów. Dodatkowo należy doliczyć opłatę za wodę oraz za prąd. Opłata za wodę w miejscu, w którym mieszkamy, wynosi 300 batów na osobę. Właścicielka mieszkania, które wynajmujemy, pobiera 8 batów za 1 kWh, co jest ceną bardzo wygórowaną, ponieważ sprawdziłam na oficjalnej stronie elektryczności, ile tutaj wynoszą koszty i okazało się, że wynoszą około 3,50 za 1 kWh, czyli jak widzicie płacę prawie 2,5 raza więcej. Oczywiście rozmawiałam z właścicielką na ten temat, natomiast nie zgodziła się ona obniżyć tego czynszu. Jak za chwilkę się dowiecie, to nie są i tak zbyt duże koszty, więc po prostu machnęłam na to ręką. Więc płacę 8 batów za 1 kWh. W tym miesiącu za prąd zapłaciłam 1700 batów. Mam często włączoną klimatyzację oczywiście, ponieważ jest bardzo gorąco, więc jak widać cena i tak tej elektryczności, nawet po zawyżonej cenie, nie jest aż taka wysoka. Muszę co jakiś czas wołać mojego psa, żeby gdzieś tutaj nie uciec, ale już przyszła do mnie, więc kontynuujemy. Zliczając łączne koszty najmu razem z opłatami, wyszło 17 900 batów. Kolejnym sporym kosztem jest wynajem skutera bądź samochodu. Akurat w moim przypadku jest to skuter. Koszt wynajmu na ten miesiąc wyniósł 4500 batów. W pierwszym miesiącu po przyjeździe na tą wyspę płaciliśmy 5500 batów, natomiast jak się okazało, była to cena zawyżona i znaleźliśmy po prostu za bardziej korzystną cenę. Do kosztu wynajmu skutera należy oczywiście doliczyć opłatę za paliwo. Paliwo tutaj jest troszeczkę tańsze niż w Polsce i wynosi około 37 batów za 1 litr. Więc miesięcznie na samo paliwo wydałam 450 batów. Przechodzimy do kosztów wyżywienia. Jak już powiedziałam na początku, raczej staram się nie chodzić zbyt często do beach clubów, gdzie oczywiście ceny są dla turystów. Raczej jem lokalnie, już po tych kilku miesiącach na wyspie mam swoje ulubione knajpki, wiem jak fajnie zjeść, o czym Wy również się przekonaliście w niejednym moim filmiku.
W większości takich restauracji można płacić wyłącznie gotówką, więc bardzo duża część tych moich wydatków była związana z wypłatą gotówki. Cenę za jedzenie w restauracjach oraz zakupy na targu podam łącznie, ponieważ szczerze mówiąc nie wiem, ile wydałam konkretnie na restaurację, a ile na targ, ponieważ należy płacić gotówką. Więc odejmując koszty wynajmu mieszkania oraz skutera, wydałam 8000 batów na jedzenie oraz na zakupy na targu. Natomiast 4800 batów wydałam na zakupy w supermarketach oraz w 7-Eleven. Wiem to stąd, że za każdym razem płacę kartą, żeby nie wyzbywać się tak dużo gotówki i żebym nie musiała znowu wypłacać pieniędzy. Moja praca ma to do siebie, że nie otrzymuję wypłaty w jednym konkretnym dniu, w związku z czym nie wypłacam pieniędzy w banku na cały miesiąc, raczej wypłacam pieniądze 3-4 razy w miesiącu. W tym miesiącu na zakupy online nie wydałam aż tak dużo pieniędzy i wyszło 2800 batów. Do miesięcznych kosztów życia w Tajlandii należy oczywiście doliczyć wizę. W tym miesiącu nie mam pojęcia, jak to się stało, ale miałam 2 dni overstay, w związku z czym musiałam zapłacić karę. Cena za przedłużenie wizy w urzędzie wynosi 1900 batów plus dodatkowo 500 batów za każdy dzień opóźnienia. Więc koszty wizowe w tym miesiącu wyniosły mnie 2800 batów. Zliczając te wszystkie koszty, miesięcznie wydałam 41 000 batów, co daje około 4900 zł wydatków na jedną osobę plus malutki piesek. Czy to dużo, czy to mało? Dajcie znać w komentarzach. Już na początku tego filmiku trochę to zaspoilerowałam i powiedziałam Wam, że te koszty mojego życia wyniosły więcej niż się spodziewałam. A to dlatego, że jak już Wam powiedziałam, nie dostaję tylko raz w miesiącu wypłaty, a raczej ta wypłata do mnie napływa z różnych źródeł. Dodatkowo mam aż 3 karty płatnicze i płacę tymi 3 kartami, co nie daje mi takiego precyzyjnego wglądu na to, ile jest pieniędzy, a ile pieniędzy zostało. Mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Ciebie jakkolwiek przydatny w planowaniu budżetu na wyspie Koh Samui. Oczywiście do tego wszystkiego należy doliczyć jeszcze dodatkowe wycieczki, jeżeli chcielibyście gdzieś pojechać, oraz oczywiście to może się różnić w stosunku do tego, do jakich restauracji będziecie chodzić oraz ile wyniesie miesięczny Wasz koszt najmu. Natomiast większość ludzi przyjeżdżających tutaj przyjeżdża raczej we dwójkę, więc te koszty wynajmu mieszkania i skutera należy policzyć na 2 osoby. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to dajcie mi znać w komentarzu, jak zwykle postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam do zostawienia lajka, komentarza oraz jeżeli tego jeszcze nie robisz, to subskrypcji. Pozdrawiam Cię ciepło z wyspy Koh Samui. Cześć!